Cześć i czołgiem, nadszedł czas na recenzję butów, których używam już blisko rok. Miltek Tactical. Panie, Miltek, jak można kupować buty tej marki? Przecież to się zaraz rozlatuje. No, otóż prawda i nieprawda jednocześnie. Kiedyś kupiłem buty marki Miltek, wyciągnąłem z kartonu, ubrałem na nogę, zaciągam sznurówki, no i te D-ringi puściły, wyskoczyły już przy pierwszym zaciągnięciu sznurówek. Tak więc z butami Miltek ostrożnie. Natomiast to nie były te buty. A ten model, okazuje się, jest bardzo może nie, ale jest udany. A jeżeli brać pod uwagę jego cenę, no to wtedy można rzeczywiście powiedzieć, że jest bardzo udany. Ale żeby było ciekawiej, zaczniemy od minusów i wad, jakie wychwyciłem podczas testowania tych butów przez rok. Następnie przejdziemy do ich zalet. Podstawowym problemem tych butów jest to, że producent chyba nie do końca wiedział, jakie ma być ich przeznaczenie. No bo popatrzcie, mamy buty zamszowe, to jest naturalna skóra bydlęca, więc plus jak najbardziej. Mamy tutaj wstawki nylonowe, więc przewiewność. No i właśnie, czy rzeczywiście wyglądają na buty pustynne? Natomiast pustynnymi na pewno nie są. Z tego względu, że mamy tutaj coś takiego, co nazywa się Thinsulate. Co to takiego? Są to mikrowłókna, warstwa takich mikrowłókienek, która daje nam izolację. A więc te buty są w pewnym stopniu ocieplane. No i teraz, jaki jest sens ocieplania butów pustynnych? No właśnie, skoro wybieramy buty, które... Aha, i co ciekawe jeszcze, producent twierdzi, że te buty są wodoodporne, co jest bzdurą kompletną, bo wszedłem kiedyś w kałużę zwykłą w tych butach i one momentalnie przesiąkły. Owszem, jeżeli jakiś drobny deszczyk będzie padał, to im się nic nie stanie, wejdziemy w jakąś wilgotną trawę, również będzie ok. Natomiast trzeba mieć na uwadze, że to nie są wcale buty wodoszczelne, tutaj nie ma żadnej membrany. Jeżeli wejdziemy w kałużę, nawet płytką, no to te buty zostaną zalane, przesiąkną na wylot, stopa skarpeta będzie mokra. Mamy buty typowo pustynne, które chcielibyśmy zabrać w gorący i suchy teren. No i pojawia się tutaj właśnie to ocieplenie, które jest kompletnie niepotrzebne moim zdaniem. Gdyby nie to ocieplenie, gdyby nie to Thinsulate, to tak naprawdę byłyby to świetne buty, najlepsze, jakich używałem w terenie suchym. Bo są to buty wygodne, buty wytrzymałe, jednocześnie, jak widać, bardzo ładne, o oryginalnym kolorze. Rzadko zdarzają się buty brązowe, bo mamy albo kolor czarny, albo taki typowo pustynny. No tutaj mamy buty brązowe. No i duża zaleta również ten zamek. I jest to zamek, co ciekawe, YKK, czyli najporządniejszy możliwy zamek renomowanej marki. Rozpinamy, nie musimy rozsznurowywać tych butów, tylko po prostu zamek odsuwamy, ściągamy but, później kiedy go ubierzemy, zasuwamy zamek, tutaj sobie zabezpieczamy. Nic tutaj w tych butach nie obciera. Nie nabawiłem się przez rok ich używania żadnych pęcherzy. Oczywiście ja nie nosiłem tylko i wyłącznie tych butów. Zimą używałem głównie HX-ów. Natomiast na pewno na filmach na kanale Adventurer widzieliście, że nieraz miałem te właśnie buty na nogach. Zresztą to widać po nich, bo one tutaj nie są pierwszej świeżości. Jakieś przebarwienia są. Ten zamsz jest trochę zmechacony. Widać, że te buty były używane. A co jeszcze istotne, widać to tutaj. Popatrzcie, co stało się z podeszwą. Mam nadzieję, że jest to dobrze widoczne. No, nastąpiło tutaj przecięcie. Nie mam pojęcia, kiedy to się stało. Nie wiem, co tutaj zadziałało. Czy jakieś szkło, czy może po prostu kamień. Natomiast podeszwa jest przecięta. Z drugiej jednak strony, no, zużycie jest na takim akceptowalnym poziomie i co bardzo ważne, jest to podeszwa przyczepna. I może właśnie dlatego ona się tutaj przycięła lekko, bo jest dość miękka. Jest dość miękka, w HX-ach ta podeszwa jest dość twarda, ale objawia się to wtedy tym, że jeżeli powierzchnia jest lekko oblodzona albo nawet skały są wilgotne, to HX-y potrafią się ślizgnąć. Natomiast tutaj, no te, które testowałem w ostatnim odcinku, na pewno gdzieś tutaj link, jeżeli się nie pojawił, to się pojawi. Natomiast tutaj mamy podeszwę bardziej miękką i jest ona
bardzo przyczepna. Na skałach te buty ślizgają się mniej niż HX-y. No ale to niesie za sobą również konsekwencje w postaci, no jeżeli jest miękka, to łatwiej się też przecina. No więc mamy tutaj takie oto przecięcie. Z innych uszkodzeń nie widzę tutaj nic szczególnego. Tak więc są to buty bardzo wytrzymałe, bo jeżeli ja tak plus minus rok je testowałem, a tutaj nie powstało żadne uszkodzenie poza właśnie tym rozcięciem na podeszwie, no to naprawdę mamy do czynienia z wytrzymałymi butami i to jest właśnie dziwne w kontekście tego, że to są buty marki Miltek. Marki, która słynie z tego, że jeżeli kupimy ich buty, no to zaraz się rozlecą. Więc jest to wyjątek od reguły, na pewno. Ja wiem, że marka Miltek ma też dobre produkty, bo nieraz to udowodniliśmy w tym kanale, na tym kanale. Natomiast buty kiedyś były dosyć słabe, natomiast teraz robią je coraz lepsze. To jest jeden z przykładów. Mam też buty niskie od Milteka. Ich recenzja na pewno też się pojawi na tym kanale. Też nie są najgorsze, muszę przyznać. Jest coraz lepiej z tym Miltekiem i Miltek wyrabia się. On naprawdę robi coraz lepsze produkty. No ja wiem, na początku ta marka była dość mocno krytykowana i słusznie, bo te produkty były naprawdę padaczkowate całkowicie. One się rozpadały. I to były początki Milteka, ale jeżeli sięgniemy pamięcią wstecz, to też przypomnimy sobie, że nawet tak wychwalany teraz i uznawany za naprawdę dobrą markę Helicon Tex, on również na początku miał te produkty dosyć, powiedzmy to sobie szczerze, tandetne. I dopiero z czasem ta marka się wyrobiła, z czasem te produkty były coraz lepsze i tak samo jest właśnie w przypadku Milteka, choć ten Miltek rzeczywiście już względem Helicona mocno się spóźnił. Helicon jest lepszą marką, to nie ulega wątpliwości. Natomiast Miltek dogania go powoli i właśnie te buty są tego świadectwem. Buty, które nie mają niestety, nie są pozbawione wad. Zrobiłem mały test i ruszyłem na szkolenie survivalowe, jedno ze szkoleń, które prowadzę, a zapowiadane były dość srogie upały. 35 stopni Celsjusza około, miało wtedy być w cieniu. Ja świadomie ubrałem te buty. Chciałem zobaczyć, co stanie się z moją stopą właśnie podczas takiego upału. No i co ciekawe, było ciepło. Owszem, a nie tylko siedzieliśmy na miejscu, no bo kto był na szkoleniu wie, że my nie tylko siedzimy na miejscu, ale też właśnie przemieszczamy się w terenie, jest trochę nawigacji, jest trochę czynności takich, które wymagają zmiany lokacji, więc przemieszczamy się w terenie, jest trochę chodzenia i ta stopa rzeczywiście się grzała, natomiast nie było takiego problemu, żeby ona się tam zaparzyła, żeby powstały jakieś pęcherze czy też otarcia, nic z tych rzeczy, czyli nie grzała się stopa aż tak bardzo, bo te buty oddychają. One tutaj nie mają membrany, to jest zamsz, wstawki nylonowe, więc te buty są oddychające. Skoro buty są z kategorii oddychających, a nie wodoszczelnych, a jednocześnie posiadają ocieplenie, to na jaki rodzaj terenu takie buty? Okazuje się, że najlepiej sprawdzają się zimą, jesienią, wtedy kiedy jest sucho. No często mamy tak, że zimą rzeczywiście jest sucho, nie ma tego śniegu. No coraz rzadziej obserwujemy śnieg zimą w naszym klimacie. Nie ma tego śniegu, jednocześnie panuje mróz, więc jest sucho. W takie buty wtedy super. One nie dość, że oddychają, to jeszcze są ocieplone, wytrzymałe, dobra przyczepność na oblodzonym terenie. Świetna sprawa, naprawdę. Do takich warunków te buty polecam, czyli sucho i chłodno. Inne buty całkowicie na zimę, czy też jesień taką mokrą, czyli na przykład roztopy śniegu. No i wtedy rzeczywiście lepiej sprawdzą się HX-y, które już tutaj recenzowałem, które mają tę wodoodporność. No ale miejmy na uwadze to, że mówimy o butach z całkowicie innej kategorii cenowej. HX-y to jest przecież 800 zł, a tutaj niecałe 300? Zaraz to sprawdzę, bo nie pamiętam. 295 zł. Tak więc różnica spora. Te buty są ponad 2 razy tańsze od HX-ów. Prawie 3 razy tańsze od HX-ów.
No a jakościowo są bardzo dobre, naprawdę. No rok wytrzymały ze mną, nic im się nie stało, nic się tutaj nie rozkleja, nie rozpada. Podsumowując, jeżeli szukacie wodoszczelnych butów w przystępnej cenie, nie kupujcie tych. Natomiast jeżeli szukacie po prostu butów w przystępnej cenie, niekoniecznie wodoszczelnych, lekko ocieplonych, które dobrze oddychają, są wytrzymałe, charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża i wygodnym zakładaniem i zdejmowaniem, no to jak najbardziej mogę polecić te buty od Milteka, Miltek Tactical. Link oczywiście ze specyfikacją pod tym odcinkiem w opisie. No i co więcej mogę rzec. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania co do tych butów, śmiało piszcie w komentarzach. Ja postaram się odpowiedzieć. No bo wiadomo, po co kupować kota w worku, kiedy można zapytać kogoś, kto tych butów rzeczywiście używał przez rok. No tak jak mówię, drobny minusik to, że gdzieś tutaj się ta podeszwa przecięła. Z drugiej strony jest bardzo przyczepna. Z trzeciej strony nic tutaj nam się nie rozwarstwia, nic tutaj nie puściło. Bardzo dobrze przylega do cholewki buta, więc tak naprawdę dobre buty. Szczególnie jeżeli bierzemy pod uwagę tę cenę. Cenę niecałych 300 zł. To jest naprawdę ciężko spotkać buty w tej cenie. Tak wytrzymałe, tak odporne. No ale niestety jest minusik. I to taki minusik, który tak naprawdę gdyby go stąd wyrzucić, to jeszcze mógłby tę cenę obniżyć. Gdyby wyrzucić to Tinsulate. Te buty mogłyby być jeszcze tańsze, a jednocześnie lepsze. Nie wiem, co kierowało Miltekiem, kiedy projektował to obuwie, bo naprawdę można by było to zrobić dużo lepiej za mniejsze pieniądze. No i taki jest morał z dzisiejszego odcinka. Jednocześnie bardzo dobre buty za niskie pieniądze, ale na teren po prostu nie za gorący i nie za mokry, czyli takie dosyć specyficzne. Jeżeli chcielibyście zobaczyć recenzje, przeglądy sprzętu jakiejś konkretnej kategorii, dajcie znać w komentarzach, a tymczasem na razie czołgiem do kolejnego odcinka.